Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Xiaomi 13. W końcu czas na 13, szczęśliwą, pechową od Xiaomi. Jak wygląda, co potrafi. Pierwsze wrażenia, jak to zwykle u mnie, od tego zaczynamy. Wersja? Zielona, limonkowa, oliwkowa, ciężko powiedzieć, ale wygląda ładnie. Trzeba przyznać, bryła Xiaomi może trochę, jak to Xiaomi bywa, jest w jakiś sposób nawiązanie do wiadomo której marki, ale telefon wygląda naprawdę ciekawie i ładnie. Dookoła metal, czuć to, bo nawet zimny jest, więc no, ramka jest metalowa, z tyłu szkiełko. Aparaty fajnie schowane moim zdaniem, nie wystają one jakoś za bardzo, więc to jest spoko. Od góry mamy mikrofony i to trochę ich jest. Jest IRDA do sterowania, spoko. To jak najbardziej na plus. Lewa strona, przycisk głośności power, od dołu wiadomo co. Głośnik, mikrofon. Zobaczmy, jak jest rozwiązane karty SIM. Możecie włożyć jedną SIMkę i drugą SIMkę. No i praktycznie tyle niestety. Szkoda, że nie można rozszerzyć pamięci. Lewa strona czysta, tylko pasek antenowy. Nóż, no i ekran, który ładnie nam tutaj na froncie jest. Zacznijmy od ekranu właśnie. Co tutaj na pokładzie? Mamy AMOLEDa 6,36 cala, 2400 na 1080. Jest odświeżanie maksymalnie 120 Hz, dotyk do 240 Hz, spoko. Jasność typowa 1200 nitów w piku 1900, zobaczymy. Jest wsparcie dla Pro HDR, Dolby Vision HDR10+, obsługa DCI-P3, jeżeli chodzi o gamut. Kurczę, no ciekawie, zobaczmy, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o tutaj wyświetlacz. Co możemy porobić? Włączyć tryb ciemny, bo to chyba jak zwykle standard. Co my tu mamy? Poziomy jasności, no to sobie będzie redukcja migotania. O, spoko, dobra opcja. Tryb czytania. Jest coś, co nam udaje papier. No, do przyjrzenia się. Fajnie, że tego typu rzeczy są. Czasami mogą się przydać. Schemat kolorów. O. Oryginalne, nasycone, no i żywe. Nasycone? Czy żywe? Chyba żywe trochę lepsze, nasycone bardziej już tak trochę ten przesadza. Oczywiście tu możemy sobie poustawiać kwestię odświeżania, wiadomo, nie trzeba zawsze mieć cały czas pełnego ognia. No i fajnie, co tu mamy? Super rozdzielczość, ulepszenie wideo, możemy sobie włączyć trochę SI dla obrazu, dla HDR-u. No, trochę tu opcji jest, rozmiar ekranu, ściąga, obracanie, możemy włączyć, tu możecie sobie poustawiać. No, jest co robić, że tak się wyrażę, jeżeli chodzi o samą kwestię wyświetlacza. Wstępnie powiem wam, że ten telefon całkiem ładnie świeci i wygląda. Ja już tu trochę rzeczy poinstalowałem. No co, trzeba będzie potestować. Co wewnątrz, bo to też ważne. Snapdragon 8 Gen 2, znany już 4-nanometrowy procek. Zobaczymy, jak tutaj się sprawdza. Podobno lepiej jest rozwiązane tutaj chłodzenie, specjalne komory parowe plus kilka warstw, które rozpraszają to ciepło. Zobaczymy. Zobaczę, jak to realnie temperatury jego wyjdą, bo to dosyć ważna sprawa. Mamy dwie wersje do wyboru, 8256 albo 12256. Ja mam 12256 i fajnie, że pamięć to jest UFS 4.0, więc powinno być dobrze, fajnie i szybko. Telefon, jak na takiego malucha, powiem wam, że trochę waży. 190 gramów i to czuć, że mamy tutaj trochę tego kawałka smartfonu. To w zestawie ładowarka 67 W. Jeżeli chodzi o baterię, to mamy tutaj 4500 mAh. Jest ładowanie normalne kablowe 68 W. Mamy 50 W indukcyjnego, to mi się podoba. I 10W jeszcze dodatkowo ładowanie zwrotne, więc jest to spoko. Jest kabelek, jest etui, które powiem wam, że jak na te standardowe case'y jest jak najbardziej ładne. Jeszcze co do ekranu, jest na nim folia, ale telefon testowy to ta folia już jest trochę pomęczona, zostawiłem ją nadal na ekranie, no ale też trzeba powiedzieć, że jest standardowo założona. Porysuje się to, zmieniacie na coś lepszego, no ta już ma trochę dostała
że tak powiem, swoje. Co tutaj w Xiaomi nam daje jeszcze ciekawego? Myślę, że zestaw aparatów, tu możemy chwilę się zatrzymać. Jest współpraca z Leiką, więc powinny być te zdjęcia ciekawe, plastyczne i ładne. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy główną kamerę 50 megapikseli, światło 1.8, jest optyczna stabilizacja obrazu Hyper IOS. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Mam nadzieję, że dobrze. Jest telefoto 10 megapikseli ze światłem 2.0 i zwykłą optyczną stabilizacją obrazu i ultra szeroki kąt, który tutaj daje nam światło 2.2 przy 12 megapikselach. Nie mamy tutaj niestety stabilizacji obrazu, mogłoby się przydać, trudno. Na froncie mamy jeszcze 32 megapiksele ze światłem 2.0. Co tam Xiaomi nam fotograficznie potrafi tutaj zrobić? No standardowo jest szeroko, jest standardowe, jest 2, jest 3.2. Później już mamy cyfrę pewnie 10. No i 30 już tutaj w tych warunkach nie ogarnie. Tak blisko przymierzyć. Jest tryb profesjonalny do dokumentów, czyli taki skaner, fajna rzecz. Często takich rzeczy używam, gdy trzeba coś podpisać. Macie to raz, dwa. Wideo. Tutaj akurat mamy 8K w 24 klatkach, 4K w 30 oraz 60. Spoko. Nagrania z HDR-em też 4K w 60 klatkach razem ze wsparciem Dolby Vision. No fajnie, ciekawe. To będzie trzeba popatrzeć. Zdjęcia były, portrety. No to jak to portrety, mamy zdjęcia nocne. Też tutaj jak widać 1, 3, 2. I tutaj dalej w nocy. O, tylko tyle. Tylko jakby 3 z 3. No ciekawe, nie mam możliwości większych zoomów. No i dodatkowe tryby, które sobie trzeba tutaj dograć. Nawet jest podwójne wideo z 50 megapikseli. Możecie porobić zwolnione tempo. Można się jak to zwykle bawić. Ale oczywiście nacykam wam trochę zdjęć i zobaczymy, co tak naprawdę potrafi Xiaomi 13. Xiaomi, jak to zwykle bywa. Co jeszcze odnośnie samego telefonu? Jest NFC, to jak najbardziej na plus. Wsparcie dla 5G, no to jest chyba już oczywista oczywistość. Wsparcie Wi-Fi 7, czyli już do tego standardu, czyli mamy 2, 4, 5 GHz i 6 GHz, to jak najbardziej na plus. Bluetooth 5.3, też dobrze. GPS-y wszelkiej maści. Głośniki stereo i to jak najbardziej fajnie i mi się podoba, czyli domyślam się, że chyba no też ciężko powiedzieć, że tu jest dziurka, ale możliwe, że jeden z nich jest głośnikiem. Ciekawie, no właśnie. Aż sprawdzę, bo tak się nie wsłuchiwałem jeszcze, ale to będzie później w recenzji. Głośniki wspierają kodowanie atmosowe, więc spoko. Jest IP68, czyli wodoodporność. No i cóż, MIUI 14, jak mnie pamięć nie myli. Android też 13, jak na chwilę obecną. Coś tam z kwietnia, ale czy jest jakaś nowsza wersja? No nie ma, mamy wrzesień. No. Sorry, że mlaskam, ale w Xiaomi to tak nie ma tak często tych aktualizacji. Mogłoby być szybsze, jak telefon działa? No powiem wam, że naprawdę za pitala, jak mam być szczery, działa naprawdę turbo szybko. Niedługo jakieś filmy, speed testy, już on trochę u mnie jest, więc są ponagrywane, ale żeby wszystko było po kolei, to po prostu będzie się to sukcesywnie pokazywać. No więc co, ja biorę się za testy, dogrywam całą resztę. A, jeszcze oczywiście jest sensor IR, czyli możecie pilota skonfigurować. To ważna rzecz, bo nie wszystkie smartfony tego typu rzeczy mają. Akurat dużo chińskich producentów to daje. Tyle. Xiaomi 13, niedługo cała playlista. Oglądajcie, patrzcie, sprawdzajcie. Tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.